Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski, kłania się oraz Maciek, Maciek kapitan Lisowski. Lisowski. Cześć Maćku. Witaj, Witamy w Pawle, w niedzielę. cotygodniowym podsumowaniu Top 10 wieści z Rosji. Dzisiaj mamy 10 marca, my to nagrywamy ciutkę wcześniej, wy obejrzycie wieczorem o 20:30. Na sam początek duże podziękowania dla osób, które pomagają nam tworzyć treści, wspierają na Patronite, wspierają na YouTubie. Dzięki Wam te nasze materiały mogą się ukazywać, dzięki nam je tworzymy, a dzięki Wam mamy możliwość coraz większej ilości formatu i rozbudowy naszych materiałów, zarówno Maćka, jak i Kremlinki. Dokładnie. Bez was nie ma nas. Proste. Moi drodzy. Przejdziemy, słuchajcie, sobie już do Ale zestawienia. Jest fajna rzecz dzisiaj. Dzisiaj jest 10 marca. Według wielu kalendarzy to dzisiaj jest Dzień Mężczyzny. Ale nie rosyjskich, to wiesz, rosyjskich to już. A nie. U rosyjskich to nie są dni mężczyzn, to są dni utylizacji tej płci. U nich jeszcze się nie skończył Dzień Kobiet, bo jak zaczęli, wiesz, 8, to jeszcze ich trzyma, co niektórych. A chodzi ci o tego, co z pistoletem wkroczył i chciał idealny bukiet, tak? No, tam wiesz, Dzień Kobiet dosyć hucznie się obchodzi. Bardziej hucznie chyba niż właśnie Dzień Obrońcy Ojczyzny, który jest wcześniej i tam jest właśnie ten Dzień Mężczyzny w Rosji, natomiast być może w Polsce właśnie dzisiaj, tak? Ja nie wiem, bo nie dostałem nic, więc skoro ty wiesz, to... Córa dzwoniła, żona też pamiętała, a i nawet moja szanowna matulka też się odezwała w tej sprawie, więc co ja mam? Ja jestem poszkodowany, tutaj nic od nikogo nie dostałem, ale sobie ja się odzywam do widzów płci żeńskiej od Kremlinki. Okay. No dajcie wyraz temu. No. Dobrze, to może przejdziemy do zestawienia jednak. Słuchajcie, dzisiaj przygotowaliśmy 10 punktów. Duża część była, ale duża część też nie była podczas tygodnia, więc mamy takie mieszane zestawienie. Zaczynamy od miejsca 10. Na miejscu 10 rynek Venture Capital. My o nim mówiliśmy, nie wiem czy pamiętasz, rok temu. Było. Tak, tu też mnie zawsze bawi, jak ktoś mówi, że ja od 2 lat mówię, a więc słuchajcie, kanał ma rok, bodajże w lutym minął rok, kiedy został utworzony, a więc nie mogę od 2 lat mówić na temat, czy Rosja pada, czy nie pada. Jeżeli już, to od roku, to pamiętajcie, a więc jeżeli ktoś pisze, że od 2 lat, no to prawdopodobnie jest to rosyjski troll i to jest przygotowana jakaś konwencja, tak, do dyskredytacji, tak, innych osób. Maciek, co prawda już od 2 lat, a więc możecie pisać, że Maciek już od 2 lat mówi to samo, natomiast w moim przypadku musicie zwrócić uwagę, że to jest od roku, tak, od roku, powiedzmy miesiąc, 2 miesiące występowania na już nawet ponad 2 lata. Tak, natomiast jeżeli chodzi o rynek venture capital, tak myślę, że właśnie z rok temu już zaczęliśmy o tym mówić, bo były pierwsze dane za 2022 rok i one były, pamiętasz, mówiłem, i to jeszcze chyba z 2 czy 3 razy mieliśmy takie odcinki w podsumowaniu, to często trafiało, ponieważ spadki były mocne i mamy podsumowanie za 2023 rok. No i Rosja wypadła chyba ze wszystkich rankingów możliwych, tak? No bo jeżeli chodzi o rekord, no to jest antyrekord. Tutaj mówimy tak naprawdę o historycznym minimum. Powiedzmy, jest to rząd wielkości mniej. W tym momencie wolumen inwestycji na rynku za 2023 rok osiągnął, słuchajcie, 118 milionów dolarów. I lepszymi wynikami może pochwalić się wiele krajów afrykańskich, nie mówiąc o Azji czy Ameryce Południowej. Tak? Ogólnie 2023 nie należał do dobrych roków, jeżeli do dobrego czasu dla tego typu inwestycji.
Natomiast 2024 mówi się, że na rynkach światowych będzie odbicie, z wyłączeniem właśnie Rosji. Tutaj się nie przewiduje poprawy, chociaż no baza jest tak niska, jeżeli się przyjrzymy liczbom, że no nie wiem, czy może być niżej. No zawsze może być zero, tak po prostu. Natomiast no w kilku obszarach mamy właśnie dokładnie to zero. Jak to wygląda w większych szczegółach? W 2023 wolumen 118 milionów, 10-krotny spadek w porównaniu z 2022 rokiem, tak? Był historycznie niski. Tak, który był już historycznie niski, tak? Pamiętajcie, Rosja to jednak jest duży kraj obszarowo, no i to jest około, możemy się kłócić, czy 120, czy 140 milionów, no ale jednak jakaś liczba ludności, no i tu by wypadało, żeby jakieś projekty, jakieś startupy działały, tak, i się gdzieś rozwijały. Natomiast w 2023, tak jak powiedziałem, nakłady 118, spadek 10-krotny. Jeżeli spojrzymy w tym momencie na zagraniczne inwestycje, no to jest jeszcze gorzej, bo te zagraniczne inwestycje, no to spadek jest 15-krotny i zagraniczne inwestycje stanowiły mniej więcej połowę, czyli 55 milionów dolarów. W 2022 było to 800 ponad milionów dolarów. Tylko trzeba jeszcze o jednej rzeczy pamiętać, że jeżeli założymy, że tu mamy 55 milionów dolarów, ale jeżeli spojrzymy dokładniej na dane, ja zawsze zachęcam, żeby patrzeć często na szczegółowe dane, no to spojrzymy, że tak naprawdę to jest jedna firma, no bo mamy firmę za 40 milionów dolarów, to jest twórca ultracienkich, inteligentnych soczewek kontaktowych, czyli mamy 55 milionów dolarów, całe zagraniczne inwestycje, z czego 40 milionów jedna firma, no i na pozostałe pozostaje 15 milionów dolarów. No to nawet jak na nasze warunki to jest na otarcie, na waciki, no. Na waciki, tak, no za 15 milionów w nowych technologiach, nie wiem, jakichś tam fintechowych, czy nawet naukowych, czy wojskowych, no trudno sobie wyobrazić, że coś możemy. Ale wiesz, jedno mam dokonać. pytanko, bo biorąc pod uwagę, że Rosjanie odpalili wytwórnię, tak bym to nazwał, czy montownię nawet w tym momencie, trudno mi jest do końca powiedzieć, bo to nie jest jasne u Rosjan. Chociażby tych głupich szachidów z Iranu, plus rozwój ogólnie firm produkujących drony na potrzeby wysiłku wojennego rosyjskiego, to te rzeczy tutaj tak naprawdę się nie znalazły, bo to wszystko jest kapitał rosyjski stricte albo za pożyczki państwowe. Czasami się znajdują, bo mamy jak gdyby zagraniczne, no i te 118 milionów No i właśnie, to są zagraniczne. to chciałem wiedzieć, czy te irańskie drugie, są wliczane. Nie, bo te irańskie nie są robione przez ten kapitał. Okay. To jest kapitał, wiesz, publiczny, najczęściej będziemy o tym dzisiaj mówić, bo mamy tam duże wzrosty, ale to nie jest, to nie zalicza się do tego kapitału venture capital, bo to nie są jakieś startupy, te rzeczy często robią duże przedsiębiorstwa albo filie dużych przedsiębiorstw, tak, tych kompleksu wojskowo-przemysłowego. To nie są jakieś takie, wiesz, małe firmy technologiczne. No i teraz druga połowa, tak, no to mamy właśnie te firmy rosyjskie, prywatne. Natomiast jeżeli spojrzymy na inwestycje funduszy państwowych, no to słuchaj, spadek jest imponujący. 99%. Oni przestali znaczy, że brakuje pieniążków. Nie, oni przestali w to inwestować, tak? Natomiast te wszystkie pieniądze zostały przekierowane właśnie na kompleks wojskowy. Tak, Czyli brakuje pieniędzy na to, żeby pobudzać prywatną przedsiębiorczość w tym zakresie i wszystko idzie w zinstytucjonalizowane rzeczy, czyli tak. wzmacnianie państwa w gospodarce de facto. Bardzo blisko poglądów Korei Północnej. Tam też się tak teraz dzieje. Będziemy sobie, słuchajcie, dzisiaj mówić o cudzie rosyjskiej gospodarki, bo tam Rosjanie się chwalą dosyć sporymi wzrostami, natomiast przyjrzymy sobie, z czego one wynikają. Ja przepraszam za mój głos, ale trochę jeszcze jestem chory. Mam nadzieję, że jakoś dotrwam do końca. Na miejscu 9, słuchajcie, Indie,
które odmawiają zawarcia nowych kontraktów z Rosnieftem, ale nie tylko, ze względu na sankcje wtórne. No i tutaj jest też takie nieporozumienie się wdarło, chyba ja jakieś mam często wrażenie, że szczególnie jeżeli chodzi o social media, popadamy z jednej skrajności w drugą. Tak, Indie w tym momencie, bo już gdzieś czytałem, że Indie przestały handlować z Rosją czy coś takiego. Nie. Słuchajcie, to tak nie wygląda. Indie odmawiają w tym momencie kontraktów długoterminowych i to tylko część firm. Ma to oczywiście znaczenie, dlatego się znalazło w zestawieniu. Natomiast to nie jest tak, że Indie przestały handlować z Rosją, bo nadal kupują tą rosyjską ropę, szczególnie, że raczej to, co robią, umożliwia im żądanie coraz wyższych rabatów. Tutaj mamy dwa przeciwstawne takie czynniki. Indie chcą wysokich rabatów, natomiast Rosja ze względu na zmiany podatkowe, zwiększenie podatku od wykopalin oraz zmniejszenie tego dyferencjału, który jest naliczany do podatku, czyli rosyjskie firmy płacą podatek od ropy Brent, minus w tym roku od stycznia $15, a więc teraz firmom naftowym bardzo zależy, żeby podnieść ceny w stosunku, te rozliczeniowe, w stosunku do tych indyjskich firm. Wcześniej było często tak, że im zależało, żeby dać ten rabat, natomiast w innych usługach próbować się rozliczyć. Teraz już im na tym nie zależy. Natomiast jaki jest efekt? Efekt jest taki, że około w przypadku Indii około 40% ropy kupowane jest w tym momencie znowuż poniżej price capu, pomimo wysokich cen ropy, a 60% jest kupowane powyżej. Tak? Dla całego rosyjskiego Uralsa to jest teraz taki stosunek, powiedzmy za luty to było 30% do 70%, czyli 70% powyżej price capu, 30% poniżej, co daje jakąś średnią cenę w przypadku, jeżeli chodzi o luty, ta cena liczona do podatku to jest $69. Co oznacza często, że tak jak mówię, czasami są zakupy powyżej, czasami są poniżej. Tam jest kwestia cały czas fraktu. Ten frakt zdrożał, jeżeli chodzi o 2024 rok. To jest około $10-12, a był już $6-8, więc dosyć duży wzrost. W związku z tym ta rosyjska ropa nie jest w tym momencie tak atrakcyjna dla Hindusów, jak była jeszcze powiedzmy rok temu, gdzie ceny były niższe tej ropy i dlatego coraz chętniej sięgają po tą saudyjską ropę, bo w tym momencie wraz z dostawą tam różnica jest około $3-4. A przy tych ilościach to już się robi No i kwota. teraz w związku z tym te firmy hinduskie nie są zainteresowane tymi długoterminowymi dostawami i chętniej kupują tą ropę w momencie, kiedy mają braki na rynku spotowym, szczególnie, że wtedy jest szansa, że mogą wynegocjować często lepszą cenę, tak? Bo tutaj też trzeba założyć, że być może za jakiś moment i tak zakładają hinduscy te rafinerie, że jest szansa, że to zamieszanie na Morzu Czerwonym w którymś momencie się skończy i wtedy te ceny będą niższe. No to tego nikt nie wie, tak? Czy powiedzmy za pół roku ceny będą niższe, czy ceny będą wyższe. Natomiast no skoro tak stawiają, to stawiają, że te ceny nie będą przede wszystkim rosnąć, bo jeżeli by obstawiali, że ceny będą rosnąć, na przykład powyżej 100, no to by chętniej sięgali po te kontrakty długoterminowe. Natomiast mając na głowie Amerykanów, no to odmawiają tych kontraktów długoterminowych. No i wtedy mówią, ok, sankcje wtórne i tak dalej Rosjanom. Dla Rosjan jest sytuacja bardzo niedobra, bo kontrakty długoterminowe zapewniają stabilność produkcji.
Dlatego zmuszeni są do obniżania tej produkcji. No i tutaj Nowak ostatnio powiedział, że oni do tych planowych już cięć OPEC dorzucają kolejne. Około w czerwcu ma być 473 tysiące baryłek. Natomiast to wygląda tak, że Rosja po raz pierwszy, no nie wiem od długiego czasu, zobaczymy poniżej 9 milionów baryłek produkcji. Tam się szacuje 8, 9 i to są rosyjskie dane, które oficjalnie są utajnione, to znaczy weszła znowuż ustawa, która utajnia dane, a więc my się opieramy na tym, co mówi wicepremier Nowak. On powiedział, a więc w równej mierze to może być jeszcze niżej. No bo tutaj raczej bym nie zakładał, że oni będą w drugą stronę oszukiwać, chociaż istnieje takie ryzyko, że w przypadku podziału na surową ropę i paliwa będą więcej surowej ropy eksportować niż paliw. No tak, bo w tym momencie mają problem wieloprocentowy, jeśli chodzi o produkcję paliw z powodu awarii i uszkodzeń na rafineriach. I chcieli to nadrobić sprzedażą ropy surowej, pytając w skali ile? 3-4 tygodni temu Arabię Saudyjską, co jeśli by dorzucili trochę do sprzedaży, tak? Tak, Tej tak, surówki. tak, tak. No oczywiście Arabia Saudyjska jest zainteresowana przede wszystkim, żeby było zmniejszenie nie paliw, tylko surowej ropy. Więc im to nie pasuje. Paliwa oczywiście też mają znaczenie, natomiast no nie tak jak ta surowa ropa, no bo ona gdzieś dla Arabów jest istotna. No i mamy sytuację, że mamy bardzo długi zakaz sprzedaży benzyny, czyli te 6 miesięcy. Uroczny, tak. Do tego na pewno dojdzie spadek sprzedaży i eksportu diesla, a pewnie właśnie Rosjanie będą próbowali trochę więcej surowej ropy. Natomiast mówiliśmy, że już w 2023 zaczęły się problemy technologiczne, jeżeli chodzi o odwierty i eksploatację. Zachodnia Syberia i te odwierty były dosyć mocno eksploatowane. Rosjanie muszą coraz dłuższe odwierty robić, to zarówno pionowe, jak i poziome. Widać, że nie trafiają. I tutaj odsyłam do tych materiałów z Tomkiem, które Mateusz kręcił. Tam jest opisane, dlaczego oni nie trafiają i dlaczego chwaląc się tym, że coraz więcej odwiertów, czyli te długości zrobili, to się nie przekłada na wydobycie ropy, tylko może być wręcz odwrotnie. Chodzi znowuż o technologię. Nie mając zachodniej technologii i częściowo będąc od niej odciętej, no muszą w tym momencie więcej odwiertów robić i trochę zaczynają to robić na takiego czuja, tak? Czyli uda się lub nie uda. I to tak wygląda. W 2024 sytuacja nie będzie lepsza. Natomiast przez to, że tak postępują, część tych pól naftowych zostanie zdewastowana. I o tym też odsyłam do tych materiałów. Dlaczego? Dlaczego A tak się odwierty będzie to nie są działo? tanie rzeczy. Tak. I my sobie teraz przejdziemy, słuchajcie, do miejsca 8 i powiemy sobie właśnie na temat dochodów rosyjskich firm, które wzrosły w 2023 o 1/3. Tak podaje Rosstat. Słucham? Według Rossstatu. Tak, według Tylko i Rossstatu. wyłącznie. No tutaj podajemy dane za Rostatem. Na koniec 2023 zrównoważony wynik finansowy rosyjskiego biznesu, zysk po odliczeniu strat wyniósł 35% w porównaniu z rokiem poprzednim i osiągnął 33 biliony rubli. Tak wynika z danych Rostatu, raport o wynikach finansowych organizacji w 2023 roku. No i teraz taka pierwszy smaczek, ciekawostka. 2022 to był spadek dochodów firm i zysków. 2023 też się tak rozpoczął i mieliśmy spadek nawet w stosunku do 2022, natomiast we wrzesień, październik, listopad, grudzień pojawiło się dosyć silne saldo dodatnie. Po prostu cud gospodarczy.
Tak, cud gospodarczy nastąpił. No i on jest dosyć wysoki, no bo tu jest 35% więcej niż rok wcześniej. A przypomnijmy, że w 2022 mieliśmy spadek prawie o 13% do 26 bilionów rubli, czyli tak mniej więcej taki wynik. No i tutaj ciekawe, co podają rosyjscy eksperci i również Rosstat. Dobre wyniki to głównie wynik specjalnej operacji wojskowej i nakazu obrony państwa oraz substytucji importu i akcji kredytowej banków. Czyli w sumie to, Rozłóżmy to trochę. o czym przez cały rok Rozłóżmy to. mówiliśmy. A więc tak, pierwsza rzecz, i to jest chyba będzie dla wszystkich zaskakujące, no może oprócz właśnie widzów Kremlinki i naszych programów tutaj z Maćkiem, czyli spośród wszystkich branż największy wzrost wyniku finansowego, to jest ponad siedmiokrotny wzrost. Działalność publiczno-administracyjna i związanych z nią usług dodatkowych. To jest jedyny kraj, który swoją gospodarkę oparł na administracji publicznej, słuchajcie. I ona ciągnie całą gospodarkę. No powiem ci, to prawdziwy cud, bo u każdego normalnego administracja jest stałym kosztem. Przede wszystkim jest centrum kosztów. Przychody, żeby w ogóle były, to są, nie wiem, jakieś tam znaczki skarbowe, opłaty za wydanie licencji i tak dalej. To są te źródła przychodowe. I nagle to jest motorem rozwoju gospodarczego kraju. No bo ich wyniki się poprawiły. Tak. Respekt. Drugie miejsce, jeżeli chodzi o wzrost, ponad siedmiokrotny. No i to jest jeszcze więcej, 1,49 biliona rubli, bo tam był zysk, znaczy to może nie zysk, ale ten przychód, no powiedzmy zysk, 1,1 biliona rubli, drugie miejsce siedmiokrotny też wzrost, 1,49 biliona rubli. Działalność doradczo-konsultingowa oraz naukowo-techniczna. Zaraz. To by miało tłumaczyć to taki wzrost technologii militarnych stosowanych nowych w Rosji, tak? Nie, nowych nie, niekoniecznie. No właśnie. I tutaj obejmuje to głównie zamówienia obronne oraz tworzenia planów rozwoju. Czyli tworzenie planów rozwoju. Zestaw kartek papieru i zrobimy takich zestawów dużo, wrzucimy, wycenimy, zapłacą nam za to, a potem my będziemy mówili, że jest super. Dobra. No to jest jak zmiana. Słuchajcie, co jest najbardziej opłacalne? Duże, wspomniane inwestycje. I trzeba się miś na miarę naszych czasów. Jako konsultanci, tak? To jest miś na miarę naszych czasów. Tak wygląda. Jest dużo w tym momencie programów substytucji importu. Od tych osławionych statków po samoloty cywilne, wojskowe. Rosja teraz masowo robi plany takiej tworzenia autarkii, no i tworzenia prototypów, no różnego rodzaju tutaj rozwoju przemysłu, głównie związanego z przemysłem obronnym i wojskowym, ale również też z przemysłem cywilnym. Tylko że na razie to jest w fazie planów. No to tak jak Polska też ma jakieś tam plany budowy jakichś tam lotnisk, portów i tak dalej, no to Rosja tak samo, tylko że na większą skalę. Tak, to jest. Jest to jeden z elementów wzrostu gospodarczego u nich. Tak, no bo ktoś za to płaci i firma konsultingowa, doradcza, no wiesz, w 2019 ona miała przykładowo 5 milionów zysku, a teraz ma powiedzmy 500 milionów, nie? No bo tak. No tak teraz, żebyście jak gdyby zrozumieli, o co tu mniej więcej chodzi, bo więcej różnego rodzaju raportów, ekspertyz zostało zamówionych u nich. Ale wiesz co, generalnie trzeba powiedzieć, że oni są fanami w tym rozstacie siódemek i wielokrotności tej liczby, bo jakby tak popatrzeć dalej na przekrój tych danych, to wszystko jest 7 razy lepsze albo 14 lub 15 razy lepsze.
No tak często bywa. No i tutaj eksperci tradycyjnie kojarzą też produkcję gotowych wyrobów metalowych z przemysłem obronnym, bo tutaj mamy wzrost, co prawda nie aż taki ale jest dwukrotny, tak? Dwukrotny wzrost, 470 miliardów rubli. No i teraz pytanie, jak będzie w 2024, bo tutaj Ukraińcy robią wszystko, żeby zakłócić szczególnie tą produkcję, o czym dzisiaj sobie będziemy mówić. No i Ale to też teraz. pokazuje jedną rzecz, jeśli pozwolisz. Mhm. Ten spektakularny, przez niektórych opisany wzrost produkcji ilości amunicji artyleryjskiej do nawet 4,5 miliona sztuk jest niemożliwy, bo skoro produkując w stanie pokoju w granicach miliona, No. podnieśli wartość produkcji przemysłowej w branży metalowej o 2,3 raza, to oznacza, że dojść mogli w granicach do 2,5 Nie, poczekaj, ty miliona mylisz. To nie chodzi o, że zwiększyli, sztuk. tylko zysk. No dobrze, Przychodowość. zysk, ale Mhm. przychodowość, ale to też można porównać do ilości tego, co mogli wyprodukować. Mhm. I tu istnieje pewna racjonalna korelacja w tym wszystkim. No tak, tylko Więc że my kiedyś mówiliśmy o produkcji stali. Ta produkcja stali wzrosła, ale nieznacznie, tak? To jest no też właśnie. pięta achillesowa Rosjan. Produkcja I stali cały czas. korzystają z półproduktów, które jeszcze mieli zmagazynowane, ale to się Tak jest. skończyło. Dokładnie tak. I teraz jest problem. Tak, dokładnie tak. Tu ogólnie jest problem, jeżeli chodzi o przemysł obronny. Być może pewnie, nie wiem, czy uda się w marcu, ale być może jeszcze w marcu powinien się na Kremlince pojawić, piszcie, czy chcielibyście, taki materiał na temat możliwości produkcyjnych, jeżeli chodzi o przemysł ten obronno-wojskowy, bo tutaj moim zdaniem dochodzi do jakichś nadużyć, jeżeli chodzi o ekspertów polskich, no i też powiedzmy tych zachodnich, tak? Tutaj pojawiają się jakieś różne liczby, mylone są pojęcia, czyli to, co oni wyjęli z magazynu Jest głębokiego jako produkcja składowania, mówi się, traktowane. że to jest produkcja. No słuchajcie, no to tak nie jest, tak? I mówi się, że mogą produkować 4 miliony, tak, jakiejś amunicji, licząc z tym, co Korea im dostarczyła i licząc z tym, co Tak. sami wyprodukowali i sami wyjęli z magazynów, tak, no a więc będziemy chcieli to uporządkować, powiemy wam mniej więcej, jaka jest produkcja na przykład amunicji, z czego wynikają takie nagle przyrostowe i skokowe przyrosty, tak, w przypadku niektórych rakiet, bo tutaj też się mówi jakieś, że coś im się pojawiło. My mówiliśmy, że to będzie jakiś czas temu tak pulsacyjnie działać, czyli będą braki, no i będą momenty, kiedy na przykład pojawią się jakieś komponenty i coś im się uda skończyć, a więc pewnie to w jakimś osobnym materiale zawrzemy. Natomiast tutaj wróćmy do naszego zestawienia, mamy wypowiedź pana Władimira Besonowa, kierownika Departamentu Analiz Przemysłu Realnego i Handlu Zagranicznego Centrum Rozwoju Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Moskwie. No i on mówi, że zarówno działalność administracyjna, techniczna, doradcza, naukowa to obszary związane z wydatkami budżetowymi. Na ich rentowność mogły wpłynąć kolosalne impulsy budżetowe w 2023 roku. Działalność następnie, no czyli jak to rozumieć, tak, bo może to jeszcze trzeba wytłumaczyć. No tutaj państwo, mówiliśmy, w 2023 roku zwiększyło wydatki budżetowe na obronność i wojsko, no i teraz te firmy są tymi beneficjentami, tak, no one w tym momencie więcej zarabiają, a wcześniej tych pieniędzy w tych poprzednich latach dostawały mniej, teraz dostają więcej, a więc tutaj mamy przyrost. Następnie to, o czym mówiliśmy w całym 2023 roku, działalność finansowa znalazła się również w czołówce pod względem wzrostu wyników finansowych i tutaj mamy wzrost 2,7 do 2,7 biliona rubli. No i tutaj głównie podaje się wzrost działalności bankowej
dewaluacja rubla, jak i również niska baza z 2022 roku. I tutaj mówiliśmy, że na te wyniki banków, które były dobre, akcja kredytowa, która była od, można powiedzieć, dekady jedna z większych, jak i również dewaluacja rubla i zarabianie na tych spreadach w 2023 roku. Sytuacja tu akurat będzie zupełnie odmienna. W 2024 też mówiliśmy długo dlaczego. No i teraz spójrz, że tutaj nie ma ani jednej firmy takiej tradycyjnej, surowcowej. Tak? Firmy surowcowe w 2023 odnotowały najczęściej spadek dochodów lub straty. I jeżeli chodzi o straty, no to na pierwszym miejscu górnictwo węgla kamiennego. Spadek. Polska przestała kupować rosyjski węgiel. No nie tylko Polska. Nie tylko Polska, tak. Ale to ma znaczenie. Ogólnie jeżeli chodzi o górnictwo, no to ceny powiedzmy spadły albo wróciły do tych cen sprzed powiedzmy nawet 5 lat, nie? W zależności jak się patrzy na ten COVID i widzimy, a koszty wzrosły w tym czasie i tutaj większość spółek węglowych w Rosji jedzie na dosyć dużej stracie. Nie pomaga rząd, który zwiększył podatki i cła, dorzucił na przykład cła eksportowe na rosyjski węgiel, pomimo tego, że firmy przynoszą straty. Również nie za dobrze wygląda przemysł ten surowcowy, naftowy, gazowo-naftowy. Co prawda on przynosi zyski, natomiast to są o wiele mniejsze zyski niż były w 2022 czy nawet w 2021. Dlaczego? No dlatego, że zwiększyły się obciążenia ze strony państwa w stosunku do tych firm. Tak? Czyli mamy taką sytuację, że w tym momencie motorem takim napędowym rosyjskiej gospodarki jest administracja, banki, finanse i zadłużanie społeczeństwa między innymi. I przemysł doradczy, ten doradczo-techniczno-naukowy, tak? Ale tym motorem finansowym jest zadłużanie się społeczeństwa. Tak, no i oczywiście, tak, no to wygląda, jak to perpetuum mobile działa, no bo tu nawet w którymś momencie Putin i rząd uwierzyły, że oni odchodzą od tego bycia stacją paliwową dla świata i teraz przechodzą na te nowe, ale to nie jest, żebyście zrozumieli, nie wiem, budowa robotów, smartfonów, telefonów, paneli słonecznych, nie? No tylko administracja, jeszcze raz powtórzę, doradztwo, czyli plany i przemysł zbrojeniowy, budowa tych elementów stalowych i innych na potrzeby wojska. No i to wszystko, tak? Teraz tak, jeżeli chodzi o spadki, to mówiliśmy sobie przemysł surowcowy, kamienny, spadek 54%, jeżeli chodzi o naftowy 25%, tak mniej więcej. Jeżeli chodzi o gazowy, no to tutaj mamy spadek około od 30 do 40%. Jeżeli chodzi o produkcję chemikaliów i wyrobów chemicznych, no to słuchaj, mamy spadek 40%. Jeżeli chodzi o papier i wyroby papiernicze 22% i leki 14%. No leki są akurat bolesną kwestią dla Rosjan, bo musieli się jednak przeprosić z tym, co uważali, że jest niegodne dla rosyjskiego rynku, czyli z produktami z Indii. Tak, ale Rosja należy do krajów, i o tym wielokrotnie mówiliśmy, które na potęgę fałszują leki. To jest największy kraj, znaczy oni ogólnie wszystko podrabiają obecnie i to będzie stanowiło w przyszłości duży problem dla Europy, dlatego że odchodzą od patentów, zawieszają te patenty już nawet oficjalnie i dopuszczają te leki na rynek krajowy, przez co te leki będą trafiać w sposób nielegalny do krajów ościennych. Ja o tym swego czasu mówiłem. Tutaj też było takie jakieś niezrozumienie. Ja nie mówię, że pójdziecie do apteki i poprosicie o lek, a pani powie, ale ja mam taki rosyjski, panu sprzedam.
bo to tak nie będzie działać, tak? Ale na jakichś mediach społecznościowych będzie pani Krysia, która będzie bawiła się w jakieś leki, nie wiem, na odchudzanie, czy leki tańsze o 50%, tak? Czy w jakiś inny sposób, tak? A więc te leki będą w sposób nielegalny się przedostawać przez tą granicę. To nie oznacza, że będą legalnie w aptekach sprzedawanych, czy w jakiejkolwiek dystrybucji, bo tak nie będzie. Ja bym teraz chciał takie małe pierwsze resume tutaj wrzucić. Wszyscy ci, Ale wiesz którzy co? mówią, No mów, dobra. To że jeszcze ten powiem, bo jeszcze wzrost mamy transport gospodarczy. lotniczy. A, tak, no to transport lotniczy. To dobrze, to powiedzmy ten transport lotniczy, który też Transport zaliczył. lotniczy i kosmiczny, bo to u nich razem. Największy spadek, i o tym też Tak. mówiliśmy. 79%. No i to jest duży problem. Mówiliśmy o Roskosmosie, który przeżywa duże problemy, no i jak również tym transporcie cywilnym. O ile myślę, że transport taki cywilny, lotniczy sobie poradzi, no to Roskosmos będzie jeszcze pewnie przez kilka lat miał tutaj problemy. A jednocześnie konkurencja zagraniczna w Indiach, w Japonii i tak dalej rośnie cały czas w pobliżu i cenowo oferta Roskosmosu, jeżeli chodzi o wynoszenie ładunków na orbity, niestety słabo wygląda. Natomiast teraz takie małe resume. Słuchajcie, wszyscy ci, którzy mówią, że ta rosyjska gospodarka się tak rozwija, tutaj Rosstat podaje 35%, udało się w ostatnim kwartale nadrobić wybitnie ten spadek względem trudnego roku już 2022 i jeszcze wyjść na plus. Super. Tylko teraz jedna rzecz. Jak jest wojna, bo to jest wojna, to teraz tak. Są firmy, które na tej wojnie zarabiają, oczywiście bezwzględnie tak. Nawet jeśli państwo zmusi, żeby marże na przykład na amunicji były niższe, to jednak skala tych zamówień jest taka, że te firmy i tak sobie z tym radzą. A u Rosjan jeszcze płacone są zaliczki, bo przecież rosyjskie doświadczenia z rozliczeniami z budżetem są jakie są i wysokie bardzo zaliczki, czasami nawet mogą być 100% w ramach tego samego kraju, pamiętajmy. I te firmy jak najbardziej zarabiają. Potem jakiś podatek z tego zapłacą. Ale właśnie, żeby im zapłacić, płaci to wszystko państwo. Państwo wyczyściło w znacznej mierze fundusz dobrobytu, różnego rodzaju obligacje. Teraz rozmawia z Chinami o pożyczkach w juanach. Pamiętajcie, państwo w tym momencie się zadłuża albo korzysta ze zgromadzonych zasobów, żeby móc płacić tym firmom, które ostatecznie dzięki temu zarabiają. Więc to, że wzrost gospodarczy w tej branży jest, oznacza tylko pogłębianie się kłopotów państwa jako takiego. Przypomnę wam filmy o II wojnie światowej, o Amerykanach. Jakie robili żeby zachęcić ludzi do kupowania obligacji wojennych. Wiedzieli, do kiedy im starczy pieniędzy na to wszystko i działali z wyprzedzeniem, żeby mieć za co walczyć w sposób, jaki mieli opracowany, przygotowany i uznawali za skuteczny. Więc to, że jest wzrost w tej branży związanej z zaspokajaniem potrzeb wojennych, to jest tylko i wyłącznie gorzej dla gospodarki kraju jako takiego, jako całość. To tyle. Tak, znaczy Rosjanie odeszli też od pewnego paradygmatu, który był za Putina, czyli że jako państwo surowcowe, on się wydawał taki oczywisty, tak? Nie mogą posiadać deficytu budżetowego i deficyt jest czymś złym. Tak? Teraz już się o tym nie mówi. Mówi się, że ten deficyt jest wpisany w budżet i będzie co roku stanowił, czyli po prostu z roku na rok będą się zadłużać. I to można powiedzieć, że jest normalna sytuacja. Wiele krajów tak działa, tak szczególnie z południa Europy, mają wysokie deficyty i cały czas brną w te deficyty. Rosja do tej pory miała mały deficyt, dbała o to, żeby nie było tego deficytu, redukowała to, co było jeszcze po tej smucie jelcynowskiej, tak, i uważała, że tutaj dzięki temu te finanse będą zdrowe. Teraz oni odeszli od tego właśnie dlatego, że prowadzą tą specjalną operację i nie da się inaczej. To nie jest tak, że oni by chcieli, tak, no bo może by chcieli, ale nie da się inaczej i muszą po prostu się cały czas zadłużać.
Przy czym to zadłużenie jest problematyczne, ponieważ jest to zadłużenie wewnętrzne, czyli tak naprawdę przelewamy te pieniądze i dewaluujemy te pieniądze tak w stosunku do innych walut. I jeżeli się nie pojawi jakieś zewnętrzne finansowanie, no to wcześniej czy później, no to ta masa krytyczna zostanie przekroczona. No pytanie jest oczywiście zasadne kiedy, i to jest trudne pytanie, no bo zależy od wielu aspektów i wielu czynników, kiedy ten system finansowy przestanie być wydolny. To trochę tak jakby się pytać, kiedy pacjent umrze, tak, mając takie dane, no może umrzeć za powiedzmy rok, może umrzeć za 2 lata, a może jeszcze pociągnie 3 i 4, tak? Tutaj my, ale że umrze, no to wiemy, tak? W krajach autorytarnych niestety taki stan agonalny może trwać dłużej niż w krajach gospodarki rynkowej. Tak, bo tutaj jeszcze są pewne takie, ja często mówiłem, zasoby, no jeżeli chodzi o grabież własnej ludności, tak? Można im zabrać pieniądze, można wprowadzić obligacje wojenne, można rekwirować dewizy, tak? No wiele jak gdyby rzeczy i wiele pomysłów jest, tak? Jeżeli chodzi o 2024, 2025 i tak dalej. Ja nieustająco czekam na decyzję o zamianie przynajmniej części depozytów zwykłych Rosjan na obligacje wojenne. No taki plan jest, natomiast czy on zostanie jest. wprowadzony, no bo wiemy, bo Siłanow się przyznał do tego planu, że ma taki przygotowany na polecenie tutaj reżimu, natomiast kiedy i czy, no to my tego nie wiemy na ten moment przynajmniej. Ale wiemy kiedy nie. Do czasu wyborów na pewno nie. No nie, do 15, to już niedługo, już w przyszłym tygodniu. Raiffeisen, miejsce 7. Mieliśmy wizytę. Długi temat już. Tak, długi temat, ciągnie się. Bardzo ważny bank austriacki, tak naprawdę główne okno Rosji na Europę i nie tylko. 7-8 marca do Austrii przyjechała delegacja Departamentu USA. No i pani urzędniczka z Departamentu Skarbu odpowiedzialna za nadzór nad wdrażaniem sankcji zażądała od przedstawicieli Raiffeisenu zamknięcia swojej działalności w skrócie w Rosji, ewentualnie ograniczenia do minimum, jeżeli chodzi o przepływy. Na ten moment wydaje się, że nie odniosło to skutku. Zobaczymy za jakiś czas. Natomiast Natomiast słuchajcie, mamy też już zapowiedź bodajże z wczoraj tego, że Amerykanie już otwarcie straszą, że Raiffeisen zostanie wpisany oficjalnie na listę amerykańską. Byłaby to olbrzymia zmiana, kibicujemy, żeby to się stało. Dlaczego? Dlatego, że Raiffeisen moim zdaniem nadużywa, jeżeli mówimy o obchodzeniu sankcji, no to Austriacy są tutaj kluczowi. Dlaczego? Dlatego, że umożliwiają przelewy i tam są oskarżenia w tym momencie o pranie pieniędzy. I co ciekawe, te oskarżenia w stosunku do Raiffeisenu odnośnie prania pieniędzy nie dotyczą, i o tym mówiliśmy, ostatniego roku czy przedostatniego, tylko są dane z wcześniejszych lat. A tutaj są następne oskarżenia, jeżeli chodzi o 2022-2023, że te przepływy finansowe Rosjanom często umożliwiały zakupy sprzętu wojskowego. Tego sankcjami, tak. Ale jeszcze jest jedna rzecz, wiesz, Austriacy zawsze tradycyjnie w razie czego szukali pomocy, zwłaszcza bankierzy austriaccy, szukali pomocy na 2 kierunkach. Kierunek szwajcarski, kierunek niemiecki. Kierunek niemiecki
kierunek niemiecki im się właśnie zamknął, bo to niemieckie banki właśnie złożyły oferty szwajcarskim bankom znaczących pakietów swoich akcji, bo niemieckie banki mają, przynajmniej część z nich, ma Problemy. spore problemy. I tu Szwajcarzy mogą wybierać, co chcą. Niemieckie banki versus austriackie banki, sorry Winetu, ale Niemcy, jeśli już to raczej mają większe szanse, ale i tak Szwajcarzy bardzo, ale to bardzo ostrożnie podchodzą do tematu i nie wiadomo, czy w ogóle zdecydują się na pomoc i jednym, i drugim bankom. A te kłopoty, które dotykają w tej chwili RBI, no niestety dotkną reszty branży austriackich banków, jeżeli się nie ugną pod presją amerykańską. Zobaczymy. Na ten moment wygląda, że się nie ugięli, natomiast moim zdaniem to jest kwestia czasu. Będą musieli się ugiąć. Tak? To jest trochę kupowanie chyba. Tak, wiesz, ponieważ no już dochodzi do tego, że Amerykanie pojechali do tego Wiednia. No widać, że tutaj ta cierpliwość się kończy. I moim zdaniem w tym roku zobaczymy albo to, że Raiffeisen się wycofa, albo to, że zostanie wpisany na listę. Jak zostanie wpisany na listę, to się wycofa, więc to na jedno wychodzi, tak? No bo wpisanie na listę spowoduje, że bardzo szybko się wycofają, no bo inaczej to by groziło, no w sumie, znaczy nie wyobrażam sobie, żeby się nie wycofali, no bo to by mogło grozić upadkiem nawet tego banku, w mojej opinii. To jest zbyt duży bank jak na austriacki rynek, pociągnąłby za sobą duże konsekwencje. Tak, Całego systemu finansowego. Tak, oni muszą się wycofać i raczej bym na ich miejscu negocjował, żeby z jak najmniejszymi stratami to zrobić, ale to zrobić, niż i pewnie tak jest, czego my nie wiemy, natomiast te oficjalne informacje są takie, że na ten moment nie ma żadnej informacji o wycofaniu, tak, a więc zobaczymy, co przyniesie czas. Spodziewałbym się tutaj, tak jak mówię, wycofania się Austriaków lub wpisania ich na listę, no i wtedy bardzo szybkiego wycofania. Amerykanie tutaj moim zdaniem mają zbyt duży lewar. No i teraz przechodzimy, słuchajcie, do miejsca 6. My o tym mówiliśmy, zrobiliśmy specjalny program, ale stwierdziłem, że powinno się pojawić to w zestawieniu, bo to jest ważny punkt. Czyli skończyło się moratorium na bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Takie moratorium było w 2022, przedłużone było na 2023. Czyli firmy nie mogły teoretycznie upadać, a jeżeli chciały upaść, no to musiały prosić sąd o wyłączenie tej klauzuli. Nie dotyczyło to wszystkich firm, tylko tych, które mogły się powołać na efekt sankcji. Tu było dużo głosów, jak gdyby takich przeciwnych w ogóle temu moratorium, no bo to miało konsekwencje też negatywne. I większość firm, które zostały poddane tak zwanemu nadzorowi, no bo jak to wyglądało, jeżeli firma popadała w kłopoty, to często wierzyciele występowali do sądu o wyłączenie ich spod klauzuli tej upadłościowej, czyli żeby mogli upaść, i sądy tą pierwszą decyzją, którą najczęściej podejmowały, no to był nadzór taki sądowy, czyli takie przyglądanie i nic nie robienie przez 5 miesięcy. I po tych 5 miesiącach, no czy firmy musiały publikować oczywiście sądowi te swoje dane dotyczące kondycji finansowej, no i prawie we wszystkich przypadkach te firmy upadały. Tam może było kilka, które nie upadły. Przez 5 miesięcy płacili wyznaczonemu nadzorcy sądowemu za to, żeby mogły upaść. Wiesz co, no to różnie było, nie? No bo niektóre firmy nie chciały upaść, tak? Natomiast no, efekt był taki, że powodowało to jeszcze większe zadłużenie i jeszcze większe problemy tych firm i jeszcze większe problemy wierzycieli.
No bo wiesz, jeżeli nie byłoby tego moratorium, no to być może wierzyciele mogliby odzyskać część tych pieniędzy, a przez to, że było, no to firmy się jeszcze bardziej często zadłużały i tam już nie było co odzyskiwać. Albo ilość chętnych była tak duża, że to ginąłeś, tak? Nie I wierząc ogólnie, jeżeli chodzi o odzyskiwanie długów, no to w Rosji pod tym względem jest tragedia, jeżeli chodzi o firmy, bo tam się okazuje, że najczęściej nie ma żadnego majątku potem do odzyskania. I te Po firmy 5 bankrutują miesiącach. tak, że tak, wiesz, że tam jest na zero. I teraz nie ma od stycznia, no i oczywiście jest wysyp tych firm, które bankrutują, no i wzrost rok do roku, w styczniu 57%, więcej, w lutym 61%. No i to tak będzie postępować. Zobaczymy, kiedy w tym roku osiągniemy ten pik, tak? Czy to będzie wiosna, czy będzie lato, no bo w którymś momencie to się skończy, tak? No bo ci, co mieli upaść, no to upadną, no i będą czyli ci zalegli, nie? Z których z jakichś tam powodów, nie wiem, tam to trwało lub ktoś nie zgłosił i tak dalej, no to będziemy mieli na pewno, jeżeli chodzi o pierwszą połowę, wzrosty bankructw. Natomiast jeżeli chodzi o drugą połowę, no to pewnie w którymś momencie się to ustabilizuje, tak? Już przestaniemy widzieć takie dynamiczne wzrosty. Natomiast ogólnie sytuacja firm, tych Aha. prywatnych, które nie są związane z przemysłem wojskowo, tym publiczno-wojskowo-zbrojeniowym, zaczyna być coraz gorsza. I tam widzimy w Rosji, o tym wielokrotnie mówiliśmy, taką rozwój tej gospodarki dwóch prędkości. Czyli firmy związane z wydatkami tymi budżetowymi, albo regionów, albo federalnymi, oraz firmy, mówimy o tych średnich i małych, nie mówimy o tych oligarchach, bo ci akurat sobie świetnie cały czas radzą. Tylko w przypadku tych średnich i małych, no to oni zaczynają mieć problemy w związku z tym, że w 2024 doszły też negatywne czynniki, których nie było w 2023, na przykład wysokie stopy procentowe, nie? Które również hamują ich rozwój, no i jak gdyby często powodują, że nie wiem, jeżeli ktoś ma leasing, no to ten leasing jest już inaczej się kalkuluje, jest mniej opłacalny. Jeżeli ktoś przydaje na rynek B2C, no to musi się liczyć ze spadkiem konsumpcji na swoje towary i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest kwestia też sektoru, branży, no bo jak ktoś sprzedaje kosmetyki o wysokiej zawartości alkoholu, no to ma się na przykład dobrze. No i to możemy, tam są oczywiście wyjątki, tak, natomiast ogólnie tutaj, jeżeli chodzi o rynek taki ten cywilny, no to sytuacja nie jest za dobra. Najmniej też o Pomaga rosnącej częściowo, konkurencji ze strony chińskich produktów, które tak, zalewają bo rynek. z jednej strony mamy tą substytucję importu, ale ona jest dziurawa, bo wyłączone są z niej produkty chińskie. Nie? Czyli wiesz, my z jednej strony chronimy rynek przed produktami na przykład europejskimi, ale zagrożeniem, jako wiesz, dla mnie jako producenta rosyjskiego, to są produkty chińskie, Bo a są nie tańsze. europejskie, bo one są za drogie, teraz są jeszcze droższe, bo są w imporcie równoległym i tak dalej, i tak dalej. I one gdzieś są tam też, nawet jeżeli są sankcje, no to gdzieś one są dostarczane, ale to nie jest problemem i to nie jest tak, jak tutaj często mówią, że tam produkty niemieckie, tak, to jest problemem dla gospodarki rosyjskiej. Nie, produkty niemieckie najczęściej nie trafiają już do Rosji, nawet przez ten Kazachstan, bo są po prostu za drogie. Problemem są produkty chińskie i tutaj no, władze są w tym momencie bezradne, no chyba żeby wprowadzić jakieś ograniczenia, cło czy jakieś inne. Tak. Ale na to się nie odważą, bo starając się o kredytowanie większe, państwowe w Chinach, no, nie zaryzykują takiego działania. No zobaczymy, wiesz jak to będzie, bo na razie te tendencje autarktyczne bardzo silne są w Rosji. Chiny tutaj stawia się jako ten główny też problem,
dla rozwoju gospodarki i dla tych rosyjskich przedsiębiorstw, no ale z drugiej strony postawienie na taką pełną autarkię i wprowadzenie ceł na produkty chińskie, no to też tworzymy jakiś taki zamknięty rynek, gdzie nie ma wolnej konkurencji, tak? No bo już No wykosiliśmy ale, te produkty zachodnie, teraz wykosimy produkty chińskie, co będą tylko produkty, że tak powiem, słabej jakości rosyjskie. No ale są branże, w których nie poradzą sobie bez Chin i w tym momencie między innymi mówimy o branży metalurgicznej. tak. Brakuje im i specjalistów się okazało, ale przede wszystkim różnego rodzaju zaopatrzenia dla utrzymania jakości i wielkości produkcji w branży metalurgicznej i chińskie firmy na tym bardzo dobrze korzystają, więc zaostrzenie podejścia typu autarkia, samowystarczalność po rosyjsku i podziękowanie tym chińskim firmom odbije się oczywiście na zdolnościach produkcyjnych rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, więc albo będą wyłączeni, albo nie mogą tego w ogóle zrobić. No, coś tu mają problem. Tak, mają problem, bo nie można wprowadzić takiej pełnej autarkii, a opierając się na tych współpracy z Chinami, no to mówiliśmy jakiś czas temu, to wygląda, struktura eksportu, importu wygląda tak, z jednej strony wysyłają ropa, węgiel, gaz, rudy miedzi, rudy żelaza, papier, drewno, produkty rolne, a z drugiej strony maszyny, smartfony, komputery, nie? Czyli no bardzo zła relacja, tak? To znaczy taka, wiesz, no typowo kolonialna, tak? My tu wydobywamy Zgadza się. surowce, przetwarzamy, obrabiamy i wam sprzedajemy to, co przetworzyliśmy z waszych tych drożej, tak? No brakuje tylko, żeby jeszcze paliwa im sprzedawali, tak, z tej ropy naftowej, nie? Paliwa lotnicze już niestety musieli Rosjanie co najmniej dwukrotnie spotowo kupować. No tak, ale to jeszcze jest, że tak powiem, wyjątek, no i jak gdyby nie z Chin, z tego co wiem. Armeńskie Yy, firmy w tym maczały tak, palce. tak. Teraz przejdziemy sobie, skoro jesteśmy przy paliwach, do ropy, ponieważ kolejne problemy z handlem z Turcją, Rosji. Turcja odmawia rosyjskiej ropy naftowej, a dokładnie ważny terminal przeładunkowy Durtiol, który no, jest jednym z głównych terminali odbiorczych, jeżeli chodzi o ropę naftową. No i tutaj się oczywiście nieoficjalnie mówi o tych sankcjach amerykańskich, czyli tych z grudnia i tych, które doszły w marcu, w lutym, w marcu. No i tutaj mamy informację, że jeżeli chodzi o terminal, no to jest problem, jeżeli chodzi o obsługę przyjmowania ropy. Przypomnijmy, że w 2023 był to główny terminal, który obsłużył rekordową liczbę baryłek ropy, to jest 11,74 miliona baryłek rosyjskiej ropy, 7-krotnie więcej niż na przykład w 2021 roku. No i tutaj zobaczymy, co będzie dalej, natomiast cały czas są nierozwiązane problemy, jeżeli chodzi o tureckie banki, no bo tu jest też problem. Pojawiły się też problemy, jeżeli chodzi o turecką turystykę, dlatego że banki odmówiły płatności rosyjskim firmom i agencjom turystycznym za wczasy Rosjan. Czyli nie ma jak, że tak powiem, to opłacić. To trochę wygląda jak sytuacja w Indiach. W Indiach się zaczęły gromadzić środki i być może Turcy stwierdzili, że dobry sposób na to, żeby spęczniały im pewne rzeczy u nich, skoro odmawiają płatności do Rosji. Why not? Wiesz co, no Turcy są w takiej nieciekawej sytuacji. Mówiliśmy w globalu. Inflacja w lutym znowuż przyspieszyła. Tak. Mamy wymianę pani prezes na pana wiceprezesa, no ale to za bardzo sytuacji nie poprawia. No i ten system finansowy turecki jest na granicy, można powiedzieć, zdolności i jakiekolwiek zakłócenie tego systemu ze strony zachodniej, na przykład amerykańskiej,
groziłoby być może jakimiś bankructwami banków, tak? Czyli takie, wiesz, posypałoby się. No bo jeżeli by się okazało, że któryś z tureckich banków, nie daj Boże, zostałby wpisany na amerykańską listę, no to mogłoby zachwiać całym systemem, tak? Bo jak mówię, tam dużo nie trzeba, jeżeli chodzi o ten system, tak? Tam widać, że no ta inflacja, pamiętajcie, jeżeli ona jest duża, to nikomu nie służy. Tak? To jest Bo raz. inflacja, jeżeli ona jest tam kilkuprocentowa czy kilkunastoprocentowa, to są tego beneficjenci, tak? Natomiast jeżeli tam mamy inflację, która jest 60-70%, tak? A mówi się, że w niektórych obszarach mamy nawet już trzycyfrową, no to rodzi to różnego rodzaju problemy i ten system finansowy nie jest w stanie przewidzieć i prognozować do przodu, jak to będzie się rozwijać, tak? A więc no Do tutaj tego dołóżmy jeszcze jedną rzecz. Turecka diaspora w Niemczech, Austrii, w Europie, wysyłająca mnóstwo pieniędzy na wsparcie swoich rodzin w Turcji. Gdyby nie mogli tego robić w normalny sposób, albo musieliby to robić dużo drożej, to tych pieniędzy zacznie trafiać do Turcji mniej. A to też będzie miało wpływ na tą sytuację nie, no gospodarczą to i by była system już finansowy. tragedia, jakby im zablokować, to już... Więc boją się tego. Nie, boją się, wiesz, jakiegokolwiek zachwiania te banki, bo no, zdają sobie sprawę ze swojej kondycji finansowej, tak? Dlatego moim zdaniem, nawet jeżeli rząd będzie naciskał na nie, no to według mnie z marnym rezultatem, tak? Zobaczymy, jak to będzie dalej, natomiast ja bym tutaj nie liczył, chyba że Amerykanie odpuszczą, tak? Jakiś A układ na to będzie, bym, że wiesz. póki co bym nie liczył na to. A Nie. więc na ten moment ten rynek i ten raj turecki, no wydaje się, że w 2024 przynajmniej do połowy roku, a być może dłużej, jest utracony. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie dalej się rozwijać, a my sobie przejdziemy do miejsca czwartego, czyli Niemcy, a dokładnie niemiecki rząd przedłużył do 10 września zewnętrzny zarząd niemieckimi aktywami Rosniefti. Mówimy tu o kilku firmach. No i tutaj liczę na to już oficjalnie, ponieważ no był ten projekt nacjonalizacji. Tak. Ty mówiłeś, że on nie wejdzie. No i miałeś rację. Ja mówiłem, że wejdzie. Tu się myliłem. Ponieważ wydaje się, że jest układ z Rosjanami, że Rosjanie chcą sprzedać swoje udziały. No i tu akurat mieliśmy rację. Natomiast chcą to sprzedać za jakąś rozsądną cenę. Pytanie jest komu. Mają czas do września. Tak, no to jak gdyby ta zmiana jest podyktowana tym, że Niemcy mówią: OK, możecie sprzedać swoje udziały. My nie znacjonalizujemy, no bo jeżeli teraz by znacjonalizowali, no to przestałoby być własnością Rosjan. No i wtedy Niemcy mogliby sprzedać. Natomiast tutaj niemiecki rząd mówi, że ze względów prawnych to rozwiązanie jest bezpieczniejsze. No mówi się o tym nieoficjalnie, że Rosjanie powiedzieli, że do rafinerii, głównie Szwed, przestanie płynąć kazachska ropa. Pytanie jest oczywiście, co oni mają do kazachskiej ropy. No i był to jeden z argumentów za tym, żeby dać Rosjanom możliwość sprzedaży. Mówiliśmy, że takie tematy sprzedaży się toczą i po to była delegacja Rosniefti w Berlinie i rozmawiała, i teraz widać, że niemiecki rząd kłamał, bo mówił, że nie było rozmów, a teraz wygląda, że były rozmowy i oficjalnie przyznaje się do tego, że Niemcy chcą sprzedać, albo inaczej, chcą dać możliwość Rosjanom sprzedaży udziałów. I pytanie jest, Czyli kto to kupi. Właśnie, bezpieczniejsze dla Rosjan wycofanie za większe pieniądze, a pamiętajmy, w tej rafinerii, chociażby w Szwecji, zaszyty jest potężny bug, tudzież Bóg, jak kto woli, w postaci bardzo dużej emisji szkodliwej, która dotychczas była tolerowana przez władze niemieckie, zarówno landowe, jak i federalne, jeśli chodzi o emisję, zanieczyszczeń itd., itd. I z tego tytułu
będzie też teraz na pewno przez każdego próba mocnego zbijania wartości zagadnienia, a celować w tym będą, póki co widać, zarówno polscy dziennikarze, jak i polskie firmy, pokazujące skalę tego nierównego traktowania względem zasad ochrony środowiska przez wybrane niemieckie firmy i koncerny versus na przykład to, co się dzieje w Polsce i z polskimi My, firmami. my będziemy we wtorek mówić tutaj z Wojtkiem Jakubikiem na temat właśnie tego rosyjskiego szantażu. Nie tylko, też będziemy mówić na temat nieudanego na razie rosyjskiego hubu w Turcji, więc już zapraszam. Pewnie materiał się ukaże o 17:00. Natomiast, no wiesz, pytanie jest chyba zasadne, kto jest chętnym, bo wydaje się, że Rosjanie negocjując, no jakieś rozmowy już prowadzą z kimś na temat sprzedaży. Bardzo No, możliwe, że przyprowadzili od razu klienta. no bo tak się Bardzo wydaje, możliwe. że wiesz, obiecali Niemcom, że oni się tego pozbędą, wskazali już no i poprosili o właśnie tutaj ten czas, żeby sfinalizować tą operację, no stąd właśnie ten wrzesień, tak? No bo jeżeli by tak nie Zgadza się. było, no to pewnie byśmy mieli, wiesz, albo krótszy czas, albo znowuż taki dłuższy, tak? Czyli na przykład, albo Mhm. nieokreślony, nie? A tu widać, że skoro jest przedłużenie do września, to tak jakby, wiesz, na zamknięcie jakiejś transakcji właśnie tej sprzedażowej, a trudno Dokładnie. sobie wyobrazić, żeby taką transakcję, bo takie transakcje trochę trwają, tak? To nie jest tak, że to No, tam ale 2 tygodnie się zamyka, same nie? cykle due diligence ile trwają? Tak, no Zazwyczaj to trzeba są cykle sprawdzić, no 3-miesięczne. nie 3, wiesz, co 6 i tak kupujesz, dalej. tak? No tak, dokładnie Dokładnie. tak. A więc widać, że w 6 miesięcy, no to oni się zmieszczą, tak? 5-6 miesięcy, nie? Bo to można i wycenić tą firmę, i sprawdzić, i te wszystkie papierowe rzeczy przetworzyć. Co pokazuje po raz kolejny, no że no niestety niemiecki rząd no po raz kolejny mija się z prawdą, tak? No tutaj akurat ten rząd dużo ma, często część osób pisze, że ja jestem jak gdyby anty czy coś. Nie, ja nie jestem antyniemiecki, uważam, że niemiecka gospodarka po pierwsze ma się w miarę dobrze, pomimo kłopotów, i te kłopoty moim zdaniem w 2023 będą trwały i nie mają nic związanego, albo mało związane są z rezygnacją z gazu, tylko wynikają na przykład z tego, że na przykład małe, średnie firmy, rodzinne, i o tym na przykład pojawił się na Bloombergu wywiad, mają problemy z kontynuacją biznesu, czyli są problemy w mojej ocenie pewne strukturalne, które akurat w COVID-zie się jak gdyby pokazały, co nie oznacza, że ta gospodarka jest w ruinie, tak jak gospodarka rosyjska. Tak samo mówiłem często o gospodarce chińskiej, że ona nie jest w ruinie, ale ma problemy. Tak samo gospodarka niemiecka ma problemy i to, że oni na przykład w styczniu mieli pozytywne wyniki eksportowe, nie oznacza, że z tych problemów moim zdaniem wyszli. Natomiast nie jest to gospodarka, która jest w takiej agonalnej fazie jak gospodarka rosyjska. Tak? Gospodarka rosyjska jest na innym etapie. Tak? To jest gospodarka, która jest gospodarką surowcową i jeszcze Rosjanie robią wszystko, żeby tą gospodarkę surowcową zarżnąć sobie. No bo teraz Zwiększonymi obciążeniami. zbyt dużymi obciążeniami, tak? Co powoduje, że są mniejsze nakłady na nowe odwierty, mniejsze nakłady na technologię i wszystko jest podporządkowane tak naprawdę specjalnej operacji, a nie rozwojowi pewnych rzeczy, które w rosyjskiej gospodarce działały, tak? Czyli przemysł właśnie surowcowy i powiązany, tak? Czyli nawozowy, tak, rolniczy, no wiele rzeczy, które jak gdyby dzięki temu, że posiadają surowce, mogli budować swoją przewagę w stosunku do innych na przykład krajów, a oni robią wszystko teraz, żeby sobie to zarżnąć. Tu akurat Niemcy takich tendencji samobójczych nie mają. No ja się zgodzę, że sytuacja jest nieporównywalna gospodarki niemieckiej i rosyjskiej, chociaż rzeczywiście drugi rok z rzędu Niemcy są w recesji, tylko ta recesja ma wymiar pomiędzy 0,1 a 0,3% PKB, więc bardzo szczegółowe dane
są potrzebne, żeby ją rzeczywiście do końca sparametryzować. Dwa, kłopoty mają i chodzi tu przede wszystkim właśnie o źródła surowców energetycznych i jaki to ma wpływ na ceny energii w Niemczech. Rzeczywiście COVID wywołał pewne demony, które nie udało się zwalczyć i dowodem na to jest chociażby to, że ta ustawa o możliwościach rozwoju, która obniża przychody podatkowe o 7 miliardów euro, powoduje takie duże perturbacje w tak dużej gospodarce. Kwota 7 miliardów euro mniej przychodu i jest coś w tym, ale rzeczywiście no, oni sobie radzić z tym będą. Co innego jest odpływ inwestycji, jaki ma miejsce dzięki amerykańskim zachętom dla inwestycji, dzięki Inflation Reduction Act. I to widać, to odczuwają Niemcy, odczuwają to też Francuzi, ale sobie radzą. Do mnie też, że jestem germanofobem, ponieważ z Mateuszem Duchem, podając fakty i interpretując je, często mówimy rzeczy, które obnażają trochę prawdy o niemieckiej gospodarce, no ale cóż, sami sobie to w głównej mierze zrobili decyzjami podjętymi dziesiątki lat temu, a ich konsekwencje teraz ich dotykają. I tak bym to Tak. widział, jeśli chodzi o Niemcy. Dobrze, przejdziemy sobie do miejsca trzeciego. I tu mamy Kontrowersyjnego. wypowiedź kontrowersyjnego, oczywiście, wypowiedź papieża, który wezwał Ukrainę do odważnego podniesienia białej flagi. Cytuję. Pojawił się wywiad, tak, jeżeli chodzi o obecną głowę Watykanu, no, który oczywiście wzywa do pokoju, do negocjacji, no i tutaj te słowa też kieruje do Ukrainy, że powinni wywiesić białą flagę i rozpocząć negocjacje. No i tutaj też cytując jego, myślę, że najsilniejszy jest ten, kto widzi całą sytuację, kto myśli o ludziach, kto ma odwagę wywiesić białą flagę i rozpocząć negocjacje. Niestety wpisuje się to w propagandę w tym momencie rosyjską, która dąży, mówiliśmy już jakiś czas temu, usilnie do tego, żeby Wywrzeć presję, pojawił się aby rozejm. Zachód chciał rozmawiać. Tak, Tak. pojawił się rozejm, tak, ze strony ukraińskiej. No i tu widzimy, że papież wzywa do tego samego i do rozmów, tak, do rozmów z Putinem, który, przypomnijmy, uznany jest przez większość zachodnich krajów jako zbrodniarza, no bo z kim mieliby Ukraińcy rozmawiać? No musieliby, prawda, tutaj z obecnym reżimem rozmawiać. Moim zdaniem niefortunna wypowiedź, ale jest to trudno uznać, że to jest wypowiedź niefortunna na zasadzie takiej, że ona jest odosobniona i wcześniej się nie zdarzały takie wypowiedzi, Ona jest no w bo to trendzie. ona niestety jest w trendzie tych wypowiedzi negatywnych, ponieważ już chyba od początku konfliktu co jakiś czas Watykan wysyła takie informacje, wzywając właśnie oczywiście do negocjacji, do pokoju i głównie one są kierowane nie do Rosji, a do Ukrainy. I to jest oczywiście dla być może części zaskoczenie, natomiast dla osób, które gdzieś od początku śledzą te wypowiedzi papieża, no to myślę chyba, że nie jest jakimś wielkim. Niestety papież i może tak nazwijmy to, Stolica Apostolska i osobiście papież kolejny raz nie skorzystały z okazji, żeby nic nie powiedzieć i to, jeśli chodzi o pozycję Kościoła katolickiego w tej części Europy, w tym również na Ukrainie, absolutnie wpływa destruktywnie na tą pozycję i myślę, że tej pozycji nie odrobi Kościół katolicki już nigdy przy obecnej kondycji wiary oraz instytucji Kościoła. Dobrze, ja tutaj w te jakieś religijne rzeczy, czy tam wiary nie będę wchodził, natomiast widzimy, że to jeszcze jest, z jednej strony jest niefortunne, dlatego że teraz mamy wybory w Rosji. No i to znowuż się wpisuje w taką narrację Kremla, który przecież jest za pokojem, za negocjacjami, a ten reżim Zełenskiego tego nie chce i to tak naprawdę on dąży do wojny, nie? I to będziemy teraz, ja mówiłem chyba tak kilka miesięcy temu, że będziemy widzieć różnego rodzaju wypowiedzi lobby rosyjskiego w Europie, które będą nawoływać, tak?
No i niestety akurat trzeba tu traktować Stolicę Apostolską jako część tego rosyjskiego lobby, ponieważ oni się w to wpisują. Wpisują się I w to odwracają, lobby, które... i odwracają Mhm. kota ogonem centralnie. No dobrze, przejdziemy sobie, słuchajcie, do miejsca drugiego. Ono chyba już nie będzie kontrowersyjne. Ale jestem ciekawy Twojej opinii, no ponieważ mamy dosyć duże zwiększenie tego, co zapowiadaliśmy, czyli uderzeń ukraińskich na rosyjską infrastrukturę. Do rafinerii doszły już jakiś czas temu, zaczęliśmy mówić, huty paliwa, składy paliw, firmy remontujące samoloty, tudzież uzbrojenie, firmy produkujące rudy żelaza, firmy produkujące akcesoria czy tam rury stalowe. No i widzimy po pierwsze, że ta kolejna huta 7 marca zapłonęła, tym razem wielki piec. Tak. Za każdym razem Rosjanie mówią, że się nic nie stało, żadnych strat nie ma i za każdym razem jest jakiś w mediach społecznościowych jakiś filmik, który temu przeczy. Możemy oczywiście dyskutować, na ile to są silne, no bo to nie jest tak, że jak uderzymy w hutę, to cała huta przestaje działać, szczególnie jeżeli jest kilka dużych pieców, no bo to trzeba by tych dronów pewnie na tą hutę wysłać, nie wiem, ze 100, tak, bo pamiętajmy, że tutaj głównie Ukraińcy atakują nie rakietami, a dronami, no i one też mają jakąś ograniczone możliwości, to nie jest tak, że zniszczą wszystko. Natomiast mamy też podstację elektryczną, kolejną, to jest już chyba 5. albo 6. O tym się mniej mówi, bo to jest mniej chyba spektakularne. Tym razem na przykład mamy informację z wczoraj, czyli na Zaporożu, na tym terenie okupowanym, odcięcie dosyć sporego, no i w sumie nadal nie naprawiona awaria, dosyć sporej ilości miejscowości od prądu. I mamy również, słuchaj, z dzisiaj no kolejne uderzenie, tym razem w obwodzie kurskim, skład paliw. Miła. No i teraz jest oczywiście pytanie o skalę, bo na ten moment ta skala zaczyna, moim zdaniem, i to jest moja opinia, zrównywać się z atakami rosyjskimi. Albo jest coraz bliżej tego, bo Powiem w tak. 2022 mieliśmy tak naprawdę tylko ataki rosyjskie, w 2023 pierwsze ataki ukraińskie, ale ograniczone, a myślę, że rok 2024 będzie tym rokiem, kiedy być może będzie to przełamanie i ataki ukraińskie na infrastrukturę krytyczną w którymś momencie będą przeważać, bo nawet patrząc na ten atak, który mieliśmy w obwodzie tym rostowskim, 41 użytych dronów do ataku na jedną miejscowość. Tam chodziło głównie o kompleks naukowo-techniczny Beriew, gdzie bodajże tworzy się, czy tam odnawia się, czy remontuje się te samoloty. Znaczy Beriew to jest tak, biuro konstrukcyjne, które zajmuje się produkcją oraz modernizacjami zaawansowanych samolotów. W tym wypadku tam się między innymi robi te samoloty wczesnego ostrzegania i dowodzenia A-50, odpowiednik AWACS-a, których ilość ostatnio została zredukowana i Rosjanie muszą jakieś wprowadzić w miejsce utraconych, a de facto stracili w ciągu roku 3 sztuki. Więc niestety to poważny ubytek dla nich. I w tym momencie ostrzał tego typu zakładu, bardzo ważnego i specjalistycznego w Taganrogu, jeśli dobrze pamiętam, no to Tak. niestety jest to poważne obciążenie dla Rosji i będzie to stanowiło poważne utrudnienie, brak tego typu samolotów w odpowiedniej ilości, jeśli chodzi o dowodzenie w przestrzeni powietrznej, a to właśnie przewagi lotnicze były kluczem do kilku istotnych epizodów tej wojny w ostatnim pół roku.
I teraz w Y, lutym, z mhm, tego co mi wiadomo, Ukraińcy wysłali w przestrzeń rosyjską ponad 300 dronów. Efekty tego, jakie mogliśmy zobaczyć, ile? 8-9% spadek produkcji benzyny w Rosji. mhm. Dodatkowo do tego jeszcze problemy już zaczęły się właśnie z produkcją stali. W marcu się to wszystko pogłębia i w tym tempie, jeśli będą działać Ukraińcy, to rzeczywiście ja myślę, że do połowy roku będzie albo wet za wet, czyli 1:1 mniej więcej w ilości ataków tego typu pomiędzy Rosją a Ukrainą, albo może nawet Ukraina wyjść na pewne prowadzenie ze względu na to, że cały czas optymalizują i zwiększają swoją ilość produkcji różnego rodzaju dronów Ukraińcy i coraz lepiej im to wychodzi. Tak, ale mają, wiesz co, produkcję swoją i tu cały czas słyszymy o różnego rodzaju dostawach z zachodu, albo na przykład z Australii, albo z Europy. Teraz E, Brytyjczycy 10 tysięcy. mhm. Tak, i to są takie ilości już znaczące. Rosjanie cały czas oczywiście mają swoją produkcję, którą zlokalizowali, jeżeli chodzi o te irańskie na przykład drony. Natomiast w mojej ocenie wydaje się, że wiesz, mamy sytuację, że ta głębia rosyjska zaczyna być problemem, no bo Tak, to już mówiliśmy. oni są Zbyt bardziej rozległy kraj. rozproszeni. I druga, oni dopiero w tym roku zaczynają się uczyć, jak sobie radzić, tak? I ja mówiłem, że oni nie będą przygotowani. Ukraińcy, część tej infrastruktury krytycznej i tej przemysłowej albo została im zniszczona, albo sobie tak to zmodernizowali, że Rosjanom jest trudniej uderzać w tą produkcję, tak? Tutaj No, Rosjanie są w mojej ocenie na początku tej drogi i mają po prostu też trudności, no bo ten jak gdyby obszar jest większy do pokrycia też jakimiś środkami przeciwdronowymi, przylotniczymi, tak. przeciwlotniczymi, tak? A więc tutaj nie jest tak, że to tylko Rosjanie mają straty, jeżeli chodzi o taki, no bo przecież Ukraińcy też mają, tylko że zaczyna to się wyrównywać. Tak jak za moment pewnie zobaczymy, że jeżeli Europa wdroży te wszystkie dostawy pocisków, to ilość amunicji na froncie też zacznie się wyrównywać, to tutaj zaczyna się wyrównywać te ataki, a wydaje mi się, że będzie na korzyść ukraińską ze względu na to, że nawet jeżeli spojrzymy na taką prozaiczną rzecz, Rosjanie nie mogą zniszczyć Ukraińcom rafinerii, bo już zniszczyli, tak? A w drugą stronę jest duże pole do popisu. Jest czym wybierać. Teraz, tak, i teraz na przykład paliwo Ukrainie dostarczane jest z zewnątrz. No i tutaj jest Tak. trudno sobie wyobrazić, że można to przerwać, no bo żeby przerwać, no to trzeba by zaatakować na przykład Rumunię, Polskę czy jakiś inny kraj. A dostawy są tak rozproszone, że no, nie będziemy przecież celować w pojedyncze cysterny, czy nawet jeżeli to jest jakieś kolejowe dostawy. A w przypadku Rosjan no jest jeszcze wiele do zrobienia i to w takie łatwe, stacjonalne cele, których jest dużo, no bo teraz mamy dużo zakładów, które są, że tak powiem, w kolejce, jeżeli chodzi o przemysł krytyczny. Co jak gdyby burzy już i tak ten przemysł zbrojeniowo-wojskowy, który pamiętajcie, jest oparty na zakładach, które w większości są zakładami posowieckimi. W Rosji bardzo mało zostało stworzonych nowych zakładów. Można policzyć na palcach dwóch rąk zakłady, które powstały po upadku Związku Sowieckiego. Jest jeszcze gorzej, bo większość zakładów po upadku Związku Sowieckiego została zamknięta lub rozkradziona, lub sprywatyzowana, przekształcona w co innego i tak dalej. Oni teraz trochę próbują to odzyskiwać, bo są te ustawy antyprywatyzacyjne, które próbują, nawet nie ustawy, tylko dekrety i wyroki sądów. Nacjonalizacja, tak. Nacjonalizację, natomiast nawet jeżeli popatrzymy na produkcję tej amunicji,
no to w Rosji przez ostatnie 2 lata nie powstała żadna fabryka, tak? To nie jest tak, że oni nagle coś nowego stworzyli i wybudowali. Podobnie jest, jeżeli chodzi o budowę samolotów, stocznie, czołgi i tak dalej. Są plany, ale te plany to powiedzmy może za dekadę. No Tymczasem jak w na razie na Europie, planach się najlepiej zarabia, tak to swoją drogą. tymczasem w Europie, nawet w Stanach, ilość uruchamianych linii produkcyjnych w tym zakresie jest cały czas rosnąca i w końcu suma potencjałów, jakie są w Unii Europejskiej, zacznie dawać efekt, bo pamiętajmy, PKB skumulowane Unii Europejskiej kilkakrotnie przewyższa to, co ma Rosja. Zdolności, jeżeli tylko już w końcu padają konkretne decyzje i idą strumienie wsparcia, przekładają się też na efekty, co widać. Nawet ten nowy fundusz dla przemysłu obronnego w Europie też wyznacza pewne nowe trendy. Na początek może śmieszna kwota 1,5 miliarda euro, ale to pójdzie właśnie na badania i wdrożenia. Mam nadzieję, że polskie firmy też w tym będą miały swój udział, że skorzystają z tego, ale to wyznacza trendy, będzie tego więcej. I tu zdecydowanie patrząc na potencjały, Rosjanie nie docenili tego, z czym weszli do sytuacji, bo na tą chwilę właśnie skończyły im się dostawy z Korei Północnej i to już nie będzie ich tak wspomagać. Zobaczymy, jak będzie z dostawami różnego rodzaju półproduktów oraz produktów z Iranu, ale lekko nie mają. Znaczy, no muszą się, znaczy nie mogą liczyć tylko na swój przemysł, muszą się posiłkować zewnętrznymi dostawami. A tu mają Wydaje się, mały że to wachlarz możliwości. źródło, właśnie mają mały wachlarz możliwości. Źródło z Korei Północnej albo wyschło zupełnie, albo jeszcze coś tam będzie dostarczane, ale już nie w takich ilościach. Wszystko na to wskazuje. Jeżeli chodzi o, no być może jeszcze skądś się gdzieś ze świata uda im się pozyskać, tak, o czym na przykład my nie będziemy na początku wiedzieć i dopiero za jakiś czas się dowiemy, bo tutaj tak samo jak Europa szuka i Czechy szukają, no to Rosjanie przecież robią to samo, tak? Próbują ściągnąć tą amunicję. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję krajową, to ta produkcja przemysłowa swój pik osiągnęła w 2023, natomiast ta produkcja wojskowo-obronna będzie miała prawdopodobnie przesunięcie i te piki produkcyjne będziemy widzieć prawdopodobnie w tym roku. No i tu możemy dyskutować w przypadku różnych produktów różnie to się będzie rozkładać, bo to nie jest tak, że jak mieliśmy ten pik w 2023, to się to nagle odcinamy i to już tylko spada, nie? No będziemy mieli też takie falowanie i wahania. Dlaczego? Dlatego, że tam będziemy mieli takie przestoje i oczekiwanie często na jakieś komponenty, na produkty, ponieważ te łańcuchy dostaw będą się blokować, no i będziemy mieli nagle tak skokowo jakiś przyrost, potem czekanie, potem znowuż przyrost, tak, często to będzie tak wyglądać, szczególnie w przypadku bardziej zaawansowanych rozwiązań, a 2024 to jest ten rok, kiedy to, co było do wyremontowania, no to będzie ten ostatni rok, że jeszcze się będzie remontować, bo w 2025 już się nie będzie opłacać, no bo już ta kanibalizacja już schodzi do takiego poziomu, że trzeba będzie się przedstawić na jakąś faktycznie produkcję, a bez nowych zakładów i zakładów, które przez 2 lata koncentrowały się, bo zwróćcie uwagę, że obecnie przemysł rosyjski, nawet ten wojskowy, on się koncentruje na kanibalizacji zasobów tych sowieckich, łącznie nawet z tą amunicją, która jest odzyskiwana z tych zapasów. Na początku było w 2022 o tyle łatwo, że po prostu część amunicji, część sprzętu nadawała się do użycia, no i została użyta. Natomiast z każdym miesiącem coraz trudniej. W 2023 następowała ta kanibalizacja, w 2024 jeszcze jakaś kanibalizacja tych już resztek będzie następować. Zresztą to widzimy nawet z tych zdjęć satelitarnych, że tam nie ma żadnych rezerw, tylko po prostu to jest tak jak ser szwajcarski, tak? Jeżeli widzimy te magazyny głębokiego składowania i to na to zwróćcie uwagę. No jeżeli byłoby tak, że tam byłyby rezerwy i tylko odpalić i jechać, no to nawet te czołgi czy haubice byłyby poukładane w rządku, a nie tak powyciągane, tak jak ser szwajcarski, tak? Gdzie widać, że po prostu są zostawiane te, które no już tam W najgorszym stanie. mało zdatne, tak?
I one jeszcze mogą służyć, że coś tam można, nie wiem, jakieś, no tak jak ze szrotu, tak, ze złomu można coś wymontować, jeszcze gdzieś coś korzystać. I tak jeszcze w 2024 do połowy pewnie będzie wyglądać, a więc tu jeszcze jakieś moce będą i oczywiście Rosjanie będą się chwalić, że jeszcze im gdzieś tam rośnie w niektórych obszarach, na przykład jakiejś produkcji jakiejś amunicji. I pamiętajcie, im prostsze, czyli amunicja, jeszcze będziemy mieli wzrosty, ale już na przykład samoloty, czołgi, czy jakieś inne rzeczy, już tych wzrostów nie będzie, no bo to jest bardziej skomplikowana materia. No i Ponadto teraz tak. pamiętajmy, pewne Mhm. materiały stalowe muszą swoje leżakować, żeby się odprężyć i tak dalej. Zanadto się tego przyspieszyć nie da. Co prawda pokazują, że jakaś walcownia rur w tej chwili robi odkłówki pod lufy armatnie, no ale zobaczymy, jak będzie z jakością tego zagadnienia, bo to wcale nie jest takie jednoznaczne. No i teraz tak, ja obstawiam, tak jak mówię, że w którymś momencie, jeżeli chodzi o ataki na infrastrukturę krytyczną, Ukraińcy zdobędą przewagę. Dzięki właśnie zachodniej pomocy. No i w sumie jednej rzeczy, mając te komponenty zachodnie i mając pieniądze, oni zresztą bardzo mocno postawili na tą produkcję dronów. Podobnie zrobili Rosjanie i o ile Rosjanie mieli dużą, moim zdaniem, przewagę, jeżeli chodzi o tę produkcję tych prostych dronów jeszcze w 2022-2023, no to teraz moim zdaniem to się będzie wyrównywać, w którymś momencie przeważy ta szala na korzyść ukraińską. Nie wiem, czy się zgodzisz. Powiem tak, doszli do poziomu produkcji Ukraińcy około 100 000 dronów FPV miesięcznie. Samych FPV, czyli tych, których używają jako ekwiwalent amunicji artyleryjskiej. Przede wszystkim i trochę tylko do rozpoznania. Co innego są drony bardziej zaawansowane, one są poza tą pulą. I to już pokazuje, że potencjał na to, żeby górować nad Rosją jest w tym względzie. Dobrze, teraz słuchajcie, miejsce pierwsze. Dałem tutaj Kazachstan, ale temat jest szerszy, czyli Kazachstan rozważa udzielenie pomocy wojskowej Ukrainie. Oficjalnie zaprzecza, natomiast nieoficjalnie rosyjskie źródła, w tym RIA Novosti, którą trudno tutaj uznać za, znaczy to propagandowa, za antykremlowską. Tak, antykremlowską, no podaje, że według ich źródeł cały czas dochodzi do, po pierwsze, rozmów pomiędzy Ukrainą a Kazachstanem na temat współpracy, jeżeli chodzi o komponenty wojskowe. No i w przypadku Ukrainy ta współpraca byłaby niezwykle wskazana, natomiast skoro dochodzi do takich rozmów, no to widać, że Kazachstan czuje się bardzo bezpiecznie, jeżeli rozmawia na temat sprzedaży produktów wojskowych Ukrainie. Tutaj mowa akurat w tej, bo to co jakiś czas dochodzą takie sygnały, natomiast no te ostatnie dotyczą Ukspet eksportu. I tutaj mówimy o komponentach do samolotu Su-24, MiG-29, które są dla Ukraińców często kluczowe, a Kazachowie posiadają takie komponenty. Ponadto Kazachstan rozbudowywał swój przemysł zbrojeniowy od dłuższego czasu i ma protektorat chiński od dłuższego również czasu. Trzeba o tym też pamiętać. I pozwala sobie na mówienie więcej i głośniej pewnych rzeczy względem Rosji. Już te wszystkie wycieczki językowe to już jest klasyka. Do tej pory, słuchajcie, Kazachstan przekazywał oficjalnie przynajmniej leki, żywność i pomoc humanitarną, a więc to nie było tak, że nie było pomocy. Była pomoc ze strony Kazachstanu. Nie była ona duża, natomiast no jeżeli by się rozpoczęła to pomoc wojskowa, no to mogłoby to sporo namieszać, no i też pokazuje słabość Rosji i ogólnie jeżeli chodzi o te fora telegramowe, jest dosyć duża wściekłość, jeżeli by do tego doszło, a są już takie oskarżenia, że już doszło.
A nie zapominajmy o tym, że od dłuższego czasu widać tendencję do odbudowy rosyjskiego miru i całej dawnej strefy wpływów i kraje Europy, przepraszam, Azji Środkowej, dawne republiki radzieckie są na celowniku rosyjskim. Rosja bardzo by je chciała wchłonąć ponownie i będzie to możliwe kiedy? Jak załatwi sprawę z Ukrainą. Więc kupują sobie na przykład Kazachstan ten czas, pomagając w jakikolwiek sposób Ukrainie, czy to jawnie, czy niejawnie, bo dzięki temu odsuwają od siebie kwestie możliwej konfrontacji z Rosją. Tak, powiedzmy jeszcze o jednej sprawie, jak jesteśmy w tym regionie, o Armenii, która coraz bardziej Ciąży ku e, Francji ciąży ku Francji i ku Europie. i Europie. Zapowiedzieli, tak, akcesję nawet do Unii Europejskiej i chęć stowarzyszenia, czyli kolejny ten krok w przybliżeniu się do Unii Europejskiej, co oczywiście wywołało niezadowolenie Kremla. Natomiast no, widzimy, że ze strony Europy, a szczególnie Francji, bo to jest jak gdyby taki ostatnio, można powiedzieć, najbardziej jastrzębi kraj, jeżeli chodzi o Europę, widzimy no, pewne ruchy, które są przychylne Armenii. Może Tak, tak jak to nazwijmy. najbardziej, ale jest jedna rzecz. To oznacza jednocześnie wejście w konflikt z Turcją, która ile już lat kołacze do drzwi Europy, chciała być członkiem Unii Europejskiej. To, że ma tą inflację, to akurat Erdogana to nie interesuje. On chciał do Unii Europejskiej i czuje się ciągle traktowany nieodpowiednio i złośliwie, więc fakt stowarzyszenia, bo chyba nie ma stowarzyszenia Turcji z Unią Europejską, to fakt zrobienia stowarzyszenia pomiędzy Armenią, która jest wrogiem najbliższego sojusznika na Kaukazie dla Turcji, czyli Azerbejdżanu, no niestety zaogni poważnie sytuację i ja myślę, że to może być istotnym hamulcem działań europejskich, żeby nie zaogniać sytuacji z Turcją, która w dodatku jeszcze jest członkiem NATO, który wykonuje najdziwniejsze ruchy spośród wszystkich członków NATO w ostatnich latach. Unia Europejska jest stowarzyszona z Turcją, tak? Bo to jest jeszcze z Jest? 63. Tak, to było Okej, no bardzo to dawno. stowarzyszona. No ale Oni jeśli taki, Armenia będzie to tylko robić to nie jest szybciej, ten układ taki stowarzyszeniowy, jak na przykład był z Polską czy z innymi krajami przed właśnie, wstąpieniem, bo on był jeszcze wcześniejszy i on był taki specjalny, ale od tego czasu można powiedzieć, że mało się zmieniło, bo wiesz, wtedy faktycznie myślano, żeby tą Turcję przyjąć, tak? Takie plany były. Natomiast różnych, to możemy już gdzieś głęboko do historii się cofnąć, z różnych powodów to nie nastąpiło. No i teraz Turcja jest o wiele dalej, nawet od tego, co było właśnie w tych latach 60., nie? Kiedy w ogóle mieliśmy, można powiedzieć, no nie mieliśmy tej Unii, tylko bardziej takie EWG, tak i tak dalej. no więc tutaj będą musieli również Francuzi patrzeć dosyć ostrożnie na to, co robią i jak robią, żeby nie zaognić niepotrzebnie tutaj relacji, bo NATO też będzie na to intensywnie kładło nacisk, żeby tu nie zaogniać sytuacji niepotrzebnie z Turcją. Zobaczymy, bo ja bym akurat obstawiał, że Unia będzie zainteresowana przystąpieniem i zarówno Gruzji, jak i Armenii w którymś momencie do Unii Europejskiej, tak? Nie przeceniałbym roli tutaj Turcji. Oczywiście tam mamy dosyć silny sojusz Turcji z Azerbejdżanem, no i to z oczywistych jak gdyby powodów. Turcy zresztą roszczą sobie, że tak powiem, prawo do sojuszu ze wszystkimi tymi tureckimi narodami, czyli o tym wspólnym korzeniu tym tureckim, tak? I Erdogan chce budować jak gdyby to imperium i te wpływy w Azji Centralnej i na Kaukazie Turcji rosną, natomiast żeby coś takiego nastąpiło, no musi wzmocnić swoją gospodarkę i to jest pięta achillesowa, nawet posiadając dosyć silną armię, to jest jak gdyby za mało, tak? No bo tu widzimy nawet jak rośnie pozycja Chin dzięki właśnie ekspansji tej ekonomicznej, no bo jeżeli Turcja by miała silniejszą gospodarkę, byłaby silniejszym krajem pod tym względem, no to ich wpływy byłyby o wiele większe niż są.
Tutaj zdecydowanie trafna diagnoza, jeśli chodzi o to. Bez siły ekonomicznej no nie będą w stanie nadrobić siłą militarną ani presją dyplomatyczną tego istotnego niedomagania w tych czasach. No niestety oręż ekonomiczny w tych czasach jest dominujący nad pozostałymi, a wymiar militarny pewnych rzeczy i polityki jest możliwy dzięki ekonomii, a nie jest bodźcem do ekonomii. A jak ty szacujesz, czy tutaj można liczyć na współpracę właśnie Ukrainy z innymi krajami tej Azji Centralnej, nawet w tym wymiarze wojskowym, czy też to jakieś będą sporadyczne kontakty? Powiem ci tak, zależy, który kraj jak mocno jest z Rosją powiązany. Kazachstan wybił się najbardziej na niezależność. Kirgistan, który nie ma zbytnio zasobów naturalnych, jego bogactwem jest tak naprawdę energia, którą sprzedaje wszystkim dookoła. Słabo. Tadżykistan jest biedny i Tadżykowie to na razie najbardziej zasilają ekstremistów islamskich w całej Europie i to jest niebezpieczne. To jest ich główny towar eksportowy. Jakie tam jeszcze kraje? No, mamy jeszcze Uzbekistan, no, można tam długo Stan, wymieniać, nie? tak. Powiem tak. Na przykład Uzbekistan Potencjał mamy jest tam. duży. Tak, no on akurat jest bliżej Rosji teraz, natomiast no znowuż kwestia tam amunicji posowieckiej, tak, no tutaj możemy długo wymieniać różnego rodzaju podzespołów, które akurat Ukraińcom, tak jest zresztą z Kazachstanem, tak, no tam mamy, Tak. szczególnie jeżeli chodzi o amunicję 152, jeżeli chodzi o posowiecki ten sprzęt, tego jest nadal dużo, na przykład w takim Kazachstanie, tak samo jak w Uzbekistanie, chociaż w Kazachstanie więcej. Tylko, że Kazachstan jednocześnie od dłuższego czasu przechodzi już na zachodnie i chińskie wzory sprzętu, ale chińskie korzystające z normatywów natowskich, tak? Więc Kazachstan ma tu największy potencjał do tego, żeby się pozbywać tego sprzętu i będzie to robił tak czy inaczej, bo umieją handlować. Te kraje, które są dużo bliżej jądra ciemności, czyli Moskwy, będą dużo ostrożniejsze w tym zakresie. I Kazachstan ma jeszcze jeden problem, który często jest podnoszony, dużą mniejszość Mniejszość na północy. rosyjską, tak, nie? Która oczywiście ciąży ku Moskwie. No I to i jest też tutaj ciekawe, że zobacz, starają tam się, gdzie mamy. Mhm. Mów, starają mów. się od dłuższego czasu ją kontrolować i ograniczać. Tam pojawiły się dosyć duże obostrzenia, jeśli chodzi o działania, co powoduje też oczywiście retorsję Moskwy. No ale kto kogo teraz bardziej potrzebuje, to widać. To Moskwa szuka współpracy z Kazachstanem, a nie Kazachstan z Moskwą w chwili obecnej. Tak, ale widzimy jedną taką, myślę, że prawidłowość, że te kraje, które w przeszłości i obecnie mają dużą mniejszość rosyjską, przyjęły taki antyputinowski kurs, coraz bardziej przyjmują. No bo zobaczmy Bałtyki, zobaczmy co się dzieje w Mołdawii, nie? Dlaczego? Ponieważ one się obawiają, tak, że po pierwsze będą następne, no i chyba to jest główny powód, tak? Tak. Bałtyki się obawiają, że wiesz, Łotwa się obawia, że będzie następna w kolejce, jeżeli chodzi o ten kierunek agresji rosyjskiej, podobnie Mołdawia, tak, no i podobnie myślę, że Kazachstan. Kraje, które nie posiadają tej mniejszości, te obawy są mniejsze. No i przez to też inne działania tutaj są stosowane. Te kraje Azji Centralnej dlatego tak chętnie przystąpiły do wszystkich chińskich inicjatyw gospodarczych oraz politycznych, żeby mieć dodatkowe formy nacisku oraz możliwość wsparcia ze strony mocarstwa, z którym każdy się też musi liczyć. Mnie zaskoczyło ostatnio, jak Aleksander Olech, którego pozdrawiam, zamieścił Pozdrawiamy. informację, że było takie spotkanie środowiska analitycznego z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Michał Lubina, przepraszam, to Michał Lubina wspomniał o tym, a nie Aleksander Olech. Michał Lubina wspomniał, że tylko on poruszył tematy azjatyckie. Ja nie wiem, jak można w chwili obecnej funkcjonować w szeroko rozumianej analityce polityczno-gospodarczej, nie biorąc pod uwagę jako istotnego, nie wiem, 25% uwagi na Azję i wszystko, co się z tym wiąże. On był jedyny, który to poruszył. Wywołało to jakąś chwilę rozmowy, ale poza tym to wrócono tylko do tematu bliższego ciału jako koszula, czyli Europa i trochę Stany.
nie wolno nie doceniać tego kierunku i trzeba budować jak najbardziej zdolności analityczne na tym kierunku. No tak, no, ale tak jak mówię, tutaj jest bliżej, no widzimy, że też Mołdawia, chyba właśnie w obawie, że może być kolejnym tym krajem agresji rosyjskiej, ale też chyba widząc pewne okienko, no bo w sumie teraz jest takie okienko, jak nie teraz, to kiedy, tak? Nie? Dokładnie A tak. więc I widzimy to zbliżenie z Francją i z Unią Europejską, no i tu akurat można sobie wyobrazić, że francuskie wojska, które będą stacjonować w Mołdawii i też no, przystąpienie Mołdawii do Unii Europejskiej. Tak? to jest cwanie nazwane. Stała misja szkoleniowa No, wiesz, no, francuskiej armii. jeżeli wiesz, to nastąpi, no to będzie Rosjanom bardzo trudno w przyszłości destabilizować. Jeżeli tam będą wojska francuskie czy wojska jakieś europejskie destabilizować sytuację w Mołdawii, można powiedzieć, że w którymś momencie no, stracą możliwość wpływania na tą Mołdawię. Do tej pory też tam tym silnym akcentem, zobacz, był ten szantaż gazowy, tak? No bo Mołdawia tutaj korzystała tak w całości, a to zaczyna powoli odchodzić też do lamusa. Zgadza się. I jest coraz lepszy klimat dla zakończenia tej ruchawki w postaci tego zbuntowanego Naddniestrza. I dlatego zmitygowali się tamtejsi ci dziwni deputowani i jednak nie zrobili wniosku pełnosecesyjnego i wniosku o akcesję przez Rosję, bo wiedzieli, że Ukraina tylko na to czeka, żeby wpuścić tam swoje wojska w takich celach. No tak, tak. No dobrze, słuchaj, przeszliśmy przez 10 punktów. Ja ze swojej strony dziękuję. Maćku, dziękuję Ja widzowie. również. Przepraszam za mój głos dzisiaj, też troszeczkę nie domagał. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Widzimy się jutro w codziennym ekonomicznym przeglądzie. Zapraszam też osoby, patronów oraz fanów, jak i osoby, którym jest bliska Kremlinka, na poniedziałkowy live o 17:00. Będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Tymczasem akurat, jeśli chodzi o zakres informacji dostępnych na Kapitanie Lisowskim na kanale o 12:00, jak najbardziej to też będzie w innym zakresie tematycznym niż porusza to Kremlinka, a z kolei ważne rzeczy będą o 18:00 w poniedziałek, ponieważ reporterskim okiem zza oceanu Tomek Grzywaczewski opowie o tym, jak wygląda ta bieżąca sytuacja polityczna, wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych z uwzględnieniem informacji takich insiderskich z tamtego terenu. I wytłumaczy pewne rzeczy, których my tutaj możemy do końca nie rozumieć, bo ten super wtorek dla nas normalnie, dla Polaków jest, nie wiemy o co w tym chodzi. Te rzeczy świetnie tłumaczy Tomek Grzywaczewski, więc też zapraszam, będziecie mieli trochę uczty poniedziałkowej na otwarcie tygodnia z udziałem Kremlinka Show i Kapitan Lisowski. My ze swojej strony dziękujemy, życzymy miłej Dziękujemy. nocy, trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.